Czajnikowy.pl. Tematem dzisiejszego odcinka jest mrożenie kawy. I o ile od zawsze walczymy z mitem o tym, że kawę należy przechowywać w lodówce, nie należy, to musicie o tym pamiętać, o tyle trzymanie kawy w zamrażalniku wydaje się dość ciekawym pomysłem i wydaje się zasadne. Głównie chodzi tutaj o to, czy wydłużamy żywotność takiej kawy, świeżość takiej kawy oraz jaki ma wpływ na mielenie. Przeprowadzimy sobie test przy pomocy dwóch młynków, jeden taki młynek kawiarniany, jeden z lepszych obecnie na rynku, no i drugi przy pomocy właśnie takiego młynka domowego, zwyczajnego, takiego domowego, który jest w zakresie każdego budżetu i możemy sobie tutaj dzięki temu testowi stwierdzić jasno, czy mrożenie kawy faktycznie ma sens. Zanim spróbujemy sobie tych kaw, które czekają tutaj, aż troszeczkę temperatura spadnie, opowiedzmy o tym, po co w ogóle mrozić kawę i jaki miałby mieć to wpływ na sam proces mielenia kawy. Badanie robiono w Wielkiej Brytanii, ale też w Stanach Zjednoczonych. Zajął się tym m.in. dr Chris Hendon. To jest taka osoba, która współpracuje z baristami, bada różnego rodzaju zagadnienia kawowe. Wykazano w nich, że mrożenie kawy bardzo dobrze wpływa na równość cząsteczek, czyli ta woda, która jest zawarta w drobinkach kawy, w ziarnach kawy, powoduje, że w zamrożeniu daje po prostu inne cięcie tych ziaren, inny przemiał. Dzięki temu drobinki są równe. To znowu wpływa na to, że samo zaparzenie przebiega w bardzo kontrolowany sposób. Wyobraźmy sobie sytuację, że w takim słabym przemiale mamy bardzo dużo pyłu i bardzo dużo tych dużych elementów. Pył przeparzy się momentalnie, natomiast duże elementy potrzebują mnóstwo czasu, żeby się zaparzyć. Więc ciężko jest dobrać odpowiedni czas i w rzeczywistości zawsze nawet najlepsza kawa będzie smakowała przeciętnie albo nawet źle. Dlatego równość cząsteczek jest kluczem do sukcesu. Właśnie dlatego lepiej jest zainwestować w droższy młynek, żeby osiągnąć właśnie jak największą równość tych cząsteczek. W naszym teście już podczas mielenia można było zauważyć, że ta kawa wygląda troszeczkę inaczej. Ona nie jest aż tak bardzo puszysta, więc najprawdopodobniej nie ma aż tam tyle tego pyłu. Samo przechowywanie kawy podczas tych testów, które wykonywano, ta kawa była przechowywana w temperaturze minus 200 stopni. Oczywiście, jak się domyślacie, nie mamy możliwości, żeby właśnie w taki sposób przygotować te ziarna. One były po prostu w zwykłym zamrażarniku przy minus 18, minus 20 stopni. Natomiast wykazano, że im temperatura niższa, tym ten przemiał, ta równość przemiału jest bardziej równa. Co oczywiście wpływa na to, że kawa jest bogatsza w smaku, jest po prostu lepiej zaparzona. Kolejnym czynnikiem, który tutaj możemy rozważyć, jest to, czy w ogóle kawę należy przechowywać w zamrażalce, ze względu na to, że jednak wyciąganie i wkładanie jej co chwilę, różnice temperatur mogą wpływać na to, że pojawia się tam wilgoć, w pewnym momencie one stają się bardziej, te ziarenka oszronione, więc nie należy oczywiście wyciągać i wkładać kawy przez cały czas, natomiast trzymanie kawy, takiej próbki, którą nie jesteśmy w stanie zużyć w szybkim czasie, w zamrażalniku jest rozsądnym pomysłem. Wiele testów, o których gdzieś tam się słyszy, wskazują właśnie, że nie za bardzo wpływa to na różnicę w smaku i w aromacie. Często nawet kawa z zamrażalki jest lepsza niż kawa, która jest przechowywana w klasyczny sposób. Przekonamy się o tym za sekundkę w takim teście ślepym, ponieważ nie wiem, które czarki są w jaki sposób tutaj poustawiane i sprawdzimy, czy ja wyczuję różnicę na takim mieleniu troszeczkę gorszej jakości, no i na takim, które jest z tego bardzo profesjonalnego młynka kawiarnianego. Przeprowadźmy zatem test sensoryczny. Zajmiemy się najpierw, ponieważ to są akurat, te mielenie jest pogrupowane właśnie w taki sposób, że tutaj mamy ten gorszy młynek, tutaj mamy troszeczkę lepszy. Zajmiemy się najpierw tym młynkiem, który daje gorszą jakość przemiału.
Czarka, która jest po lewej stronie, wydaje się czystsza w smaku. Jest to też czarka, która jest jakby pełniejsza, troszkę bardziej słodka. Natomiast to, co się dzieje po prawej stronie, ewidentnie jest bardziej agresywne. Gdzieś tam już z tyłu języka czuję takie drapanie, które jest charakterystyczne właśnie dla takich przeparzeń. A więc wnioskuję, że właśnie ta czarka, która jest po lewej stronie, będzie czarką, która ma równiejszy przemiał. Za sekundkę się o tym przekonamy. Spróbujmy jeszcze tutaj tą parę z lepszego młynka, żeby sprawdzić, czy tutaj też się pojawi jakakolwiek różnica. W drugim zestawie, więc tym, który jest z lepszego młynka, mamy podobną sytuację. Oczywiście jakby smak jest lepszy niż w tych czarkach z tej strony, ale to jest uzasadnione jakością młynka. Natomiast również mamy podobne wrażenie takiej delikatnej papierowości, jakiegoś takiej agresywności w czarce po prawej stronie, więc najprawdopodobniej również jest to mielenie w temperaturze pokojowej. Tutaj natomiast pojawia się dużo więcej słodyczy, takiego pełnego smaku. Nie ma tutaj żadnych takich nut, które gdzieś przeszkadzają, sprawiają wrażenie brudnego posmaku podczas picia kawy. Więc można by wnioskować, że to jest czarka, która jest właśnie w tym mieleniu na zimno. Sprawdźmy, jak to jest w rzeczywistości. No i tak dokładnie jest, czyli faktycznie w przypadku jednego młynka, tego droższego, jest to zasadne mrożenie kawy. Zobaczymy, jak to jest w tym drugim przypadku. Okej. I tutaj jest, tak, tutaj jest dokładnie tak samo, czyli faktycznie ta czarka, która jest smaczniejsza, była mrożona. W jaki sposób tego wszystkiego dokonaliśmy? Zwyczajnie wrzuciliśmy paczkę zwykłej takiej kawy, w tym przypadku jest to Gwatemala. Wrzuciliśmy do zamrażarki na 2 godziny. Po 2 godzinach wyjęliśmy, zmieliliśmy zarówno próbkę zimną, jak i ciepłą, żeby uzyskać właśnie 2 różne rodzaje mielenia. A więc widzimy, że przechowywanie kawy w zamrażalniku nie jest głupim pomysłem. To, o co tutaj tak naprawdę powinniśmy zadbać, to o to, żeby nie wyciągać zbyt często tej kawy i oczywiście, żeby nie dopuścić do tego, że ona gdzieś tam się rozmraża, żeby nie mrozić jej kilkukrotnie. Jeśli zachowamy taką precyzję właśnie w tym, jeśli nie będziemy zbyt często majstrować przy tej kawie, gwarantuję Wam, że taka kawa będzie dobra nawet po 4 miesiącach od wypalenia. Należy po prostu wyciągnąć ją i cieszyć się świeżym smakiem, bez utraty tych aromatów, bez utraty tych przyjemnych smaków i bez tego takiego odczucia utleniania się kawy, tego takiego nieprzyjemnego, kwaśnego smaku. A więc tyle, jak chodzi o dzisiejszy test. Mam nadzieję, że był odkrywczy dla Was. Jest to pewnego rodzaju przełamywanie tabu po raz kolejny. Dzielcie się swoimi doświadczeniami. Jeśli macie doświadczenia z mrożenia kawy albo w jaki sposób przechowywacie swoją kawę, tu od razu jeszcze Wam powiem, że szykujemy odcinek właśnie o przechowywaniu kawy. Wiele próbek w różnych warunkach poukrywanych w tym momencie mam w domu, tylko po to, żeby już za jakiś czas pojawił się na kanale odcinek właśnie o tym, jak najlepiej przechowywać kawę i tam też dokonamy tego testu. Dzielcie się swoimi doświadczeniami, no i oczywiście do zobaczenia na czajnikowy.pl.